Witam. 26 wrzesień 2024, godzina jest gdzieś koło 18 i tak wygląda nasz kosmogram. Oczywiście dnia. No cóż, słońce jest w Dwadasamsie Skorpiona i dzisiaj troszeczkę skorpioniaście i też w gruncie rzeczy będę odpowiadał na pytania. Ktoś napisał w poprzednich tutaj sytuacjach, kiedy mówiłem o tych wyborach, które lada moment odbędą się w Stanach Zjednoczonych i czy mają wpływ na nas. Ogromny wpływ na nas, bo jest to jakby nie było światowe mocarstwo. Mało tego, my należymy do grupy tej, którą rządzą, ten kraj, zresztą musimy na to składać się wszyscy jak jeden. I czy to ma wpływ? Taki bezpośredni, no tak, ma. I to ogromny. Na ekonomię, na każde działanie. Jeżeli ktoś uważa, że to nie jest istotne, kto wygra, czy wygra ten pan czy ta pani, to niech się zastanowi, co ta pani reprezentuje i co do tej pory zrobiła, a co zrobił ten pan, bo bardzo często mam nawet w środowisku bardzo bliskich osób, które uważają, że lepiej by było, albo też słyszę czasami od młodych dziewcząt, a ja bym chciała jednak, żeby. Tylko nie znają historii, nie znają przepowiedni, nie znają nic więcej, tylko kierują się swoimi przeciwnościami. Jak to się mówi, wodnikiem, a epoka wodnika, więc przekorą, a ta epoka wodnika właśnie stwarza to, co się dzisiaj dzieje w przestrzeni naszej życiowej i wpada się na te wszystkie pomysły, które są wyjątkowo niezbyt zgrabne i nawet można by było powiedzieć, że niebezpieczne. Niebezpieczne z 4 powodów. Jeden z powodów to jest niebezpieczeństwo tego, że nie zdajemy sobie sprawy, że tam daleko jest, tam gdzieś daleko coś się dzieje, a ma taki wpływ na nas. Wpływ przede wszystkim na życie. Jeżeli ktoś opowiada o tym, że to, co było kiedyś za prezydenta, którego najbardziej sobie cenię, no to ten, który tutaj mówię o panu prezydencie Reaganie, który naprawdę wiele zrobił dla nas, gdzie na przykład niektórzy stwierdzają, że on zablokował nasze kurczaki, on zablokował jeszcze mnóstwo. Gdyby dał, to wtedy byśmy mieli naprawdę cyrk, bo wtedy by utrzymało się to wszystko, co było, a przez to, że nie mieliśmy, no to się udało to, co jest. A w tej chwili no, mamy te trudności. Potem następna sprawa, ja już nie mówię tutaj, że ktoś pisał o tym, ale ja o tym często mówię, o tak zwanych daninach, a właściwie no, trzeba by było powiedzieć, że kraj, który jest za Odrą, powinien nam troszeczkę wspomóc nas, a nie gonić, chociaż w tej chwili nas pomaga ideowo, bo to, co chcemy, to ma, oni zamykają granice, bo się już, jak to się mówi, przyzwyczaili do tego, że mieli otwarte, a te otwarte stworzyły to, co myśmy to zrobili kulturowo, a nie kulturowo i wyszło na to, że mieliśmy zawsze rację. I zawsze będziemy mieć rację, bo jesteśmy tym narodem, powiedzmy, że wybranym tym narodem, bo tak trzeba stwierdzać. I ostatnio oglądam mapę i jestem bardzo zdziwiony, bo narodu, którego nigdy nie było, który jest sprzymierzeńcem tego narodu właśnie za Odrą, a graniczymy też z nim, nagle zajął bardzo duży teren i byłem bardzo zdziwiony, że taki teren mógł zająć w 1040 chyba roku, jeżeli się nie mylę. Jeżeli dobrze pamiętam. Szkoda, że tej daty nie mam przy sobie, tak mam tutaj ten kosmogram, z tej strony czysty, z tej strony tylko kosmogram. A dlaczego mówię o tym, bo jest Dwada Skorpiona i Skorpion to wiecie, co to jest psychologia i dział pogranicza życia śmierci. No więc o tym też musimy, czy mamy, czy nie mamy.
i to, co zbudowaliśmy, nagle skruszało. I w tej chwili trzeba by się mocno zastanowić, czy to, co skruszało, w tej chwili to, co się stało, to, co jest w tym czasie teraźniejszym, czy to nie jest takie dobrze przemyślane. Dobrze przemyślane ze względu na to, że nagle coś się staje i nagle tracimy majątek. Niekoniecznie ja, akurat ja nie, bo nie mieszkam na tym terenie, ale na tamtym terenie nagle komuś mogło w ciągu paru godzin całe mienie po prostu rozpuścić się. Powiedzmy to tak, jak cukier w herbacie. Tak w szklance i nalewamy wody, sypiemy cukier, rozmieszamy i go nie ma. No on jest, ale gdzie jest? A jest to dobry interes, dlatego że w tym momencie, kiedy jest jakiekolwiek działanie, wtedy musimy odbudować i od nowa, jak to się mówiło kiedyś, Polska Ludowa. Albo pomożecie. Pamiętacie, ten czas pomogliśmy nie raz, ale nikt nam nie pomógł. I właściwie w tej chwili powinniśmy bardzo mocno dążyć do tego, żeby zrozumieć jedną rzecz. Mój dziadek zginął w obozie niemieckim koncentracyjnym. Od tego momentu moja babcia miała bardzo ciężko. Akurat mojej matce się udało wyjść z powstania warszawskiego z maturą i rozpocząć studia. Dlatego nie została w Warszawie, ponieważ w Łodzi już w momencie, kiedy został wyzwolony tutaj ten kraj, właściwie zniewolony, bo tak trzeba to nazwać, wstąpiła na studia i tutaj na Politechnikę, na Wydział Chemii. I właśnie tam wykładał profesor Sołtan, z którym spotkała się i zresztą w indeksie ma podpis, właśnie ocenę wyjątkowo dobrą. Wyjątkowo dobrą, jak na człowieka, który z fizyką miał tylko wspólnego na kompletach podczas powstania warszawskiego. I nie tylko. Ale to kiedy indziej sobie opowiemy. Nie skończyła tej chemii, przeniosła się na, no między innymi na pedagogice też była, ale to jest długa historia, bo były takie czasy i znalazła się na Akademii Medycznej wówczas i po prostu przez przypadek trafiła na stomatologię i była lekarzem stomatologiem. To jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że w tamtych czasach były numerki, każdy lekarz miała ten numer dosyć daleki. Mój ojciec miał bardzo bliski numer, ten początkowy ten numer. A dlaczego te numerki były? No, bo wszyscy należeliśmy do układu tak zwanego warszawskiego i ten układ warszawski tutaj każdego lekarza zobowiązywał, każdego łącznie z pielęgniarkami, do odbycia tak zwanej służby wojskowej w momencie, kiedy, czyli w całym tym układzie warszawskim właściwie tylko Polacy odgrywali największą rolę w tej medycznej sytuacji, dlatego że byliśmy, powiedzmy, że skoszarowani. Dlatego też powstała Wojskowa Akademia Medyczna, która kształciła i w gruncie rzeczy każdy lekarz, który miał ten tytuł, musiał przejść przez to szkolenie wojskowe i tam jeszcze inne, ale oprócz tego było jeszcze takie ciekawsze szkolenie, które było tak zwane marksistowsko-leninowskie, którym zajmował się nie kto inny jak brat pana Tuwima. Tak, dokładnie, tego poety. I moja mama nie chciała tego zdawać, nie chciała tutaj, przeciągnęła to do lat 50. Właściwie 7 czy 8 i dopiero wtedy odebrała dyplom i dlatego wtedy rozpoczęła pracę jako lekarz, a wcześniej pracowała jako PO lekarz, czyli to jest taki przysposobiony lekarz, coś takiego jak mający dyplom, ale gdzieś tam w zapleczu i mogła sobie pracować tak, bo nie chciała zdawać tego egzaminu, bo potem przyszedł, no co tu ukrywać, Gomułka i to taka była troszeczkę, powiedzmy, że nazwijmy to odwilż. To nie było odwilżą, ale było to, kiedy będziemy mogli rozmawiać otwarcie o tym, a dzisiaj nie otwarcie. No więc takie to były czasy, ja wtedy właśnie
przyszedłem na świat w tamtych latach i moja mama się zajęła mną, a potem ze względu na to, że stworzyła mi trudne warunki życia, nazwijmy to w ten sposób, dwie szkoły, no i tutaj Warszawa i tutaj Łódź, a oprócz tego jeszcze inne miasta, gdzie moi rodzice po prostu robili różne rzeczy ze względu na to, że to były dziwne czasy, a były przydziały, a były różne układy i mój ojciec wtedy, kiedy ja się urodziłem, wykładał na Akademii Medycznej, co dosyć no, takie dziwne, no, ale jednak. Ale także już kiedy pamiętam te lata, które były dosyć nieprzyjemne. Te lata, kiedy naprawdę było bardzo nieprzyjemnie i inicjatywę jakąkolwiek niszczono. Niszczono komitetem, nazwijmy to partii, nie partii i pamiętam to dokładnie. Dzisiaj nie analizuję tego ze względu na to, że po prostu to były czasy i nie mam dokładnych dat, ale gdy są te daty, sprawdzam. Ale dzisiaj, przyglądając się temu, co się dzieje, wraca to do tamtych czasów. Jeżeli ktoś skrobnie coś gdzieś tam i nagle znajduje się tylko dlatego, że skrobnął nie na papierze, bo dzisiaj nie ma papieru, tylko w tej elektronice i w tej elektronicznej symbiozie z literą napisze jakiś tam wpis i ten wpis, który jest pozytywnym wpisem w gruncie rzeczy, bo jeżeli ktoś opisze mnie prawidłowo, i ja wtedy nie kwestionuję, nawet się cieszę, nawet jeżeli to jest negatywny opis, które też się zdarzają, albo ktoś nie rozumie pewnych tematów, tak jak ten temat, który przed chwilą rozmawiałem, to jest dalszy ciąg tego tematu, który był na samym początku właśnie o osobie, która zostanie wybrana. I teraz mamy powrócić do tego samego, bo mnie się wydaje, że powrócimy do tego samego, gdyby ta pani została wybrana. I tutaj rozpoczyna się, że druga pani, która jest, no przypuśćmy, że też w pewnym sensie komisarzem, a tacy też byli wtedy i byli bardzo mądrzy, bardzo wykształceni. Naprawdę to były osoby bardzo wykształcone, czasami dosłownie, jak to się mówi, od brony oderwani, albo po prostu nieroby zwyczajne. I ja zresztą miałem takiego w wojsku. W wojsku miałem człowieka, który miał technikum jakieś weterynaryjne i miał tutaj bardzo dużo pagonów. Wiecie, pagonu i kilka gwiazdeczek. I on był dowódcą. I on chciał wtedy, kiedy ja byłem w wojsku, on mi tam coś się pytał mnie, no więc mu wytłumaczyłem, kim jestem, po co jestem i dlaczego w tym wojsku jestem. No więc, a potem przeszedłem do innej jednostki i tak się stało, że potem zrezygnowano ze mnie ze względu na właśnie pewne uzależnienia, o których kiedyś tam będziemy sobie rozmawiać, zresztą nie całkiem głupie, ale później spotkaliśmy się w stanie wojennym, kiedy on był komisarzem i akurat trafił na mnie. Mało, że nie zbladł. Mało, że nie zbladł ze względu na to, że nie wiedziałam o tym, powiedział to mój kolega, który był współpracownikiem moim, czyli razem byliśmy wychowawcami i on okazało się, że i on był pierwszym sekretarzem jakimś tam, nawet nie umie powiedzieć, w tym PZPR-ze powiedzmy, że on przez 5 lat przeze mnie nie awansował. Nie awansował przez to, że ja, co nie było prawdą, ale ja stwierdziłem, że to była prawda. Co bzdurą było oczywiście, że tak. Aż taki wielki nie jestem, aż taki mocny wówczas nie byłem, bo nie miałem takich znajomości ani układów, ale tak się złożyło i on był przerażony mną, że ja, a w dodatku ja wtedy wróciłem, co tu ukrywać, z dosyć dużych przygód, a u nas w pracy pracowały osoby tak zwane z konsomołki. Nie wiem, czy kojarzycie, co to jest, jak możecie przypomnieć sobie, kto to był, co to była konsomołka. I z konsomołki mamy takiego człowieka, jak chociażby pan Kwaśniewski. I dlatego ten pan Kwaśniewski uważał, że ma studia, bo taka jest prawda, że kto był na konsomołce, wracał na uczelnię i dostawał dyplom.
a pan po prostu ten już nie zdążył, bo był ministrem sportu i tam jeszcze i te przygody. No więc on uważał, że ma studia, w rzeczywistości nie miał studiów, bo komsomolka była różna, była taka 3-miesięczna, była taka 9-miesięczna, tak zwana ciąża, przyznania się do, i potem była dalsza taka 2-letnia i 3-letnia. Ta 3-letnia dawała taki tytuł komisarza. No i to trzeba wiedzieć o tym, bo takich komisarzy teraz mamy i właśnie ten sam system dzisiaj wraca do łask. Ja w tym systemie pracowałem. Pracowałem z tymi ludźmi. Słuchajcie, to jest przerażające, jak oni podchodzili. Zresztą chcieli mnie zwerbować, ale ja ze względu na to, że jestem synem kobiety, która zrobiła maturę podczas Powstania Warszawskiego i z wnukiem osoby, która zginęła w obozie koncentracyjnym niemieckim, nie mam żadnego szacunku ani do jednych oprawców, ani do drugich oprawców, ponieważ uważam, że to jest cały czas ta sama linia i żaden kolor czerwony, tylko jeden był z pewnym krzyżykiem, a drugi był z pewną gwiazdeczką. I nie znoszę tego. I po prostu dzisiaj w astrologii widzę, a ponieważ jest Skorpion, dla Skorpiona w wadze, mogę o tym równoznacznie opowiadać i mam prawo, ze względu na to, że waga dyskutuje o tym jak, i uświadamiam Was i przypominam Wam, młodym ludziom, jak wygląda moje życie, a jak wyglądać może Wasze życie, i opowiadam o swoim życiu jako o tym, który będzie Waszym życiem, jeżeli się nie poprawicie i nie zaczniecie funkcjonować w rzeczywistości, która jest. Bo pamiętajcie o tym, że historia kołem się toczy. Jak chcecie, to możecie wybrać tą drogę i po tej drodze będziecie szli po jakichś wybojach, a właściwie po kocich łbach, i będziecie się cieszyć, że w ogóle macie twardo, bo mogliście trafić tak jak moi pradziadowie gdzieś na Syberię albo gdzieś tam jeszcze dalej i do tej pory nie wrócić, bo nie zatroszczyliśmy się o tamtą Polonię, która nawet trafiła do Mandżurii, bo tam budowaliśmy kolej. No więc zwróćcie uwagę, skąd jesteście, nauczcie się troszeczkę myślenia i nauczcie się pewnej perfekcji, dojrzewania tej myśli, która Was prowadzi, bo inaczej będziemy się cofać tak dalece, że w pewnym momencie mnie nie będzie widać. Ani Was nie będzie widać, bo będziecie tak daleko mieszkać od siebie, co dzisiaj jest zupełnie normalnym, bo są otwarte granice. Nie będą otwarte granice, tylko będą otwarte przestrzenie, po których nie będziesz mógł posługiwać się, ponieważ powstanie państwo 15-minutowe. Miasto. Państwo, miasto. I Ty będziesz miał granicę niewidzialną, czyli pierścionek, albo obrączkę, albo jeszcze jakąś inną obrożę, która będzie Cię informować, że nie wolno już Ci przekroczyć do tego, albo będziesz miał jakiś sygnalizator, czy coś, co już na przykład włodarze chociażby tego miasta, czy tych większych miast podpisali, i to lada moment będzie funkcjonować. Czy będzie, to będzie uzależnione właśnie od tego, jak będą wyglądać właśnie nasza świadomość, a przede wszystkim to, co jest najważniejsze. To, co jest najważniejsze, czyli myśl. Bo jeżeli zaczynasz myśleć i jesteś dojrzałym człowiekiem, wtedy ta dojrzałość dochodzi do tego, że wiesz, czego chcesz, i wybierasz tą osobę, która jest świadoma tak jak Ty. Dzisiaj naprawdę jest ciężko znaleźć osobę myślącą, bo dzisiaj mówimy, że tak hop, siup, zmiana i czego, wiecie co, ale ciągle jest to tylko góra, dół. Nieprawda, nie tak jest. Możemy wybrać osoby, które, i wtedy zastanowić się, jak będzie to wyglądać. W tej chwili mamy wybór tam. Czy tam jest ważne? Oczywiście, że jest ważne, dlatego że mamy przyjaciół, kolegów, do których możemy zadzwonić, których młodzieży możemy wytłumaczyć, która nigdy nie żyła w tamtych czasach, a żyła, i otwarcie wreszcie mówić o tych czasach, żeby nie było tak, że jeżeli ja teraz napiszę jakieś słowo, nagle zostanie na przykład
wycięty ten odcinek z życiorysu i następny życiorys już będę w następnym wcieleniu pokazywał, ponieważ mam tyle lat. A to, co dzisiaj robi się, to właściwie się robi reinkarnację tamtego układu, który jest bardzo niebezpiecznym układem i ta reinkarnacja niektórym młodym, a co dziwne, że niektórym, którzy nie tyle są młodzi, którzy są zafascynowani tamtymi czasami i nazywają się właściwie tak samo jak ten, który był założycielem tego typu myślenia. W Grecji mieszkał i musiał taką szklaneczkę takiego kompociku wypić. Napiszcie, jak ten kompocik się nazywał i napiszcie, kto to był, bo to jest ważne, dlatego że wtedy ta młodzież, ja tutaj mówię, a nie chcę być aż tak dokładny, a w dodatku mówię o czymś, co zupełnie nie dociera. No, musicie troszeczkę poszperać, młodzi ludzie, w swoich szarych komórkach, musicie rozpocząć myślenie, bo to myślenie jest podstawą. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli teraz idziemy drogą Skorpiona, to Skorpion pobudza pewne w układzie naszego ciała, stwarza układ hormonalny i wszystkie gruczoły zaczynają pracować. A jednym z najważniejszych jest tak zwana szyszynka. I ta szyszynka Wam dosłownie w tej chwili tak twardnieje, że głupiejecie. A ona funkcjonuje dzięki pewnym zasadom. I te zasady musicie odkryć. Musicie poszukać, żeby Wam ta szyszynka nie zgłupiała, bo jeżeli ona zgłupieje, to Wy będziecie tylko wyłącznie pasożytami. Pasożytami przestrzeni. Tylko będziecie wymagać, a te wymagania będą takie, jakie Wam narzucą. Czyli to, co telewizornia powie, to jest prawdą. Nie zupełnie jest prawdą, bo dzisiaj prawdą możemy kierować. To, co tutaj napisano o tym programie i to, co ten Human, coś tam, ktoś powiedział, bo jest to w pewnym sensie astrologia i ja otworzyłem oczy, że to jest astrologia. Oczywiście, że tak, bo jeżeli znasz astrologię medyczną, to wiesz o tym, że astrologia w rzeczywistości, ta pierwsza astrologia, ta, która wywodzi się z Grecji, ona zajmowała się zdrowiem. Niczym więcej, psychiką. Ta astrologia wywodzi się w gruncie rzeczy, która powstała, ta początkowa, wywodzi się od religii, bo na tej podstawie stworzono religię. Religia, tak, dlatego mamy ruchome święta i te wszystkie. Więc mamy już lekarza, mamy już kapłana i astrologa. I kapłan, lekarz i astrolog to jest ta sama postać, tylko że astrologia wówczas była taką efemerydą. Mało, że astrologii, to jeszcze arytmetyki. I też większość matematyków, a właściwie później fizyków, znają astrologię doskonale. Takim przykładem jest chociażby Newton, ale takim przykładem jest fantastyczny nasz tutaj Kopernik, który był zarówno jak i lekarzem, tak i matematykiem i w dodatku balistą, człowiekiem, który potrafił zbudować armatę i tam jeszcze inne rzeczy i wały i on zajmował się. To, co robił także Tadeusz Kościuszko, ale już nie jako astrolog, chociaż astrologię doskonale musiał znać, dlatego że był masonem, a masoni wówczas i w tamtych czasach kierowali się wyłącznie tylko astrologią. To, co powstały Stany Zjednoczone i potem miała powstać Portugalia i to są te goździkowe tam jakieś przyczyny, które musicie sobie przypomnieć, kiedy to było, bo to było niedawno. Jeżeli zapytacie się dziadków czy rodziców, to mogą pamiętać. Portugalia się nie poddała temu, ale na przykład były pewne zapędy na jeszcze inne kraje, między innymi my też żeśmy dostali wówczas, no i tutaj trzeba brać pod uwagę chociażby taką miejscowość jak Słupca, w której byłem na festiwalu, ale ta Słupca nie była po to, tylko po to, żeby upewnić się, że akurat te zbiory jeszcze nadal istnieją, które zostały wywiezione i gdzieś tam wywieziono, a ci, którzy są ze Słupcy, niektórzy nie wiedzą w ogóle, a niektórzy trzymają, jak to się mówi, karaty na
twarzy. A to Rosjanie po prostu wywożąc z Berlina zostawili w tym miejscu i tam są te zbiory, a jakże, i sobie leżą. No i bardzo dobrze, i są w Polsce. I dlatego my jesteśmy pępkiem świata i trzeba przyznać, że pępkiem świata w każdej dziedzinie i w dzisiejszych dziedzinach, to co mówiłem o tym chłopaku, który stworzył tą sztuczną zabawkę i ta zabawka zaczyna być i właśnie mówi o tym, że nie zupełnie, że to nie jest do końca, to jest pewne urządzenie, ale to urządzenie możemy się stać, że ono się stanie dla nas autorytetem, a jeżeli autorytetem, on właśnie mówił o tym, żeby to nie stało się autorytetem w kontekście całej swojej rozmowy i to jest najważniejsze, żebyście nie wierzyli temu, co jest. I teraz jeżeli patrzycie się na ten kosmogram, który wypluwa taka maszyna, to nie jest wasz kosmogram. To udowadniałem w poprzednich swoich filmikach o tym ascendencie i tych dzieciakach, które nie dzieciaki, tylko chodzi mi o jedno i o drugie, że w gruncie rzeczy nie wiecie, gdzie ta godzina była. I teraz możecie spojrzeć sobie na bliźniaki i zobaczyć jednego i drugiego. Pomiędzy nimi jest 10 minut albo 15 minut różnicy, czy 5 minut, czy nawet, nie wiem, czy może być mniej, nie wiem. Znam tylko 5-minutowe. Możliwe, że są jakieś. I zobaczcie, że są różnice pomiędzy nimi w myśleniu, w zachowaniu, w kulturze, we wszystkim, nawet w niektórych działaniach. Nawet jedno może mieć umysł taki, drugi taki. I patrzenia. I teraz dlaczego? I teraz popatrzcie sobie, że na ascendent. Teraz bierzecie sobie ten ascendent, że raz wypada tak, raz wypada tak. I ta precyzja, którą tutaj ktoś mi mówi, że astrolodzy sobie wymyślają. Nie potrafią znaleźć ascendentu, nie potrafią zrobić tego, bo czasami jest to niemożliwe, dlatego że nie mamy godziny urodzenia. Jeżeli nie mamy godziny urodzenia, to wtedy no, możemy, ale tylko z innych technologii korzystać, chociażby z tej astrologii, która nie ma ascendentu, bo taka też jest. Możemy korzystać chociażby z progresji, czy dyrekcji, czy jeszcze innych działań, gdzie nie potrzebujemy tego. Nie potrzebujemy, bo mamy dzień, z czego skorzystał Jan Skarża-Dzierżbicki w swojej wspaniałej książce, o której chyba po raz pierwszy mówi, że Jan Skarża-Dzierżbicki jest jednym z najbardziej genialnych polskich astrologów, licząc od tej, którą możecie ją mieć w biblioteczce swojej. Astrologia na każdy dzień, bo ja nie mówię o profesorze Leszku Weresie, o Homo Zodiacusie, który trzeba mieć, bo jeżeli go się nie ma, to się nie należy do żadnej kasty, tylko do jakiejś, a jeżeli się w ogóle mówi, że się nie rozumie albo ciężko się to czyta, no to się ciężko czyta. No astrologia nie jest lekka, bo jakbyście liczyli na piechotę, tak jak my rozpoczynaliśmy, ja akurat byłem tym rocznikiem, gdzie nie musiał liczyć na piechotę, tylko już miał komputer, bo miałem jako chyba pierwszy w grupie komputer, który liczył oprócz profesora Leszka Weresa, ale i tych starszych kolegów, astrologów, ale byłem w tej mojej grupie, tych 300 osób, to miałem pierwszy chyba komputer bo mnie koleżanka, Marysia, która dała mi swój komputer pożyczony od kogoś i potem była zdziwiona, kiedy oddawałem, bo miałem całą pamięć 120 tam czegoś tam, miałem zapełnioną kosmogramami i ona mówi: Boże, ile ty tego zrobiłeś. Tak, bo ja się uczyłem wtedy, miałem czas i tylko wyłącznie robiłem to. I to mi dało to doświadczenie, które dzisiaj mam i to było kupę lat temu, bo już można na siątki rozpocząć gadanie o tym, bo przecież już wiecie ile. Przecież ja ostatnio nawet byłem zdziwiony, że jestem aż tak już dojrzałym, chociaż jeszcze dojrzałym mężczyzną, a nie dojrzałym astrologiem. O, tak by byłoby dużo, dlatego że nadal się uczę, nadal otwieram przed sobą nowe horyzonty i astrologia sięga kompletnie każdej dziedziny życia, tylko trzeba umieć to zastrologizować, co pokazuje to w kynologii. Nie znam się na koniach, ale gdyby można było, to też się udałoby konie zastrologizować. To nie jest tylko ze względu na to, jak one się urodziły, bo to jest kosmogram. Z kosmogramu bardzo dużo możemy wyczytać, ale możemy je zaszeregować do pewnych znaków, dlatego że one są wszystkie koniami. To konie, ale są rodzaje, koń wierzchowy, koń taki, koń pociągowy, czy tam jeszcze jakiś.
Nie jest to moja dziedzina w temacie, ale co do piesków, dobrze się czuję w pieskach i w pieskach mogę opowiadać o pieskach tak samo jak i, powiedzmy, że tak samo jak o astrologii, chociaż też robiłem ten kurs dla sędziów, dokładnie dla asystentów kynologicznych. No, potem próbowałem, ale trudno, urodziła się córka i musiałem poświęcić się córce, a nie poświęcić się kynologii i skończyło się to. Dokładnie, ale wiedza pozostała, ale znajomi pozostali. Miłość do psów jest. Wcześniej oczywiście było harcerstwo, które też było, ale to było jeszcze bardzo dawno, która też ta miłość do harcerstwa pozostała i pozostała przede wszystkim do prawdy, która jest najważniejszą rzeczą i uczcie się prawdy, uczcie się tej rzeczywistości, uczcie się tego, co jest najważniejsze, a nie przechodźcie do tematu, że mnie to nie interesuje i daj mi święty spokój, bo ja sobie odejdę i będę wtedy, bo mnie to nie bawi. Bawić się, tak samo bawić się, dlatego że Cię przyciągnie kiedyś i w najbardziej niebezpiecznym okresie. Wtedy, kiedy moje uczennice powiedziały, że jak to będą się uczyć historii, nie, a dzisiaj siedzą nad tą historią i patrzą i mają tablice historyczne i sprawdzają z tablicami historycznymi wszystkie swoje poczynania, bo inaczej się nie da, inaczej nie ma mowy o tym. I dlatego też astrologia jest tak szalenie wielka i tak szalenie niemiłosierna, ponieważ astrologia pokazuje, czasami trzeba spojrzeć na ten kosmogram z ogromną dozą przygryzienia sobie języka, żeby nie powiedzieć, bo boli to, ale astrologia jest taka. Czasami po prostu niewiarygodna. Czasami musicie przekroczyć granicę przyzwoitości. I taka jest prawda. I musicie czasami dotknąć czegoś, co jest na pograniczu bardzo niebezpiecznych sytuacji dla Was. Właśnie tego skorpiona, tego pogranicza życia i śmierci. Dlatego, że astrologia wymaga tego, bo inaczej nie przejdziecie. Nie możecie. To, co widzicie w kosmogramie, musicie niemiłosiernie stosować. I to, co jest w tym kosmogramie i nauczyć się jeszcze jednej rzeczy, opozycji. Jeżeli się nauczycie opozycji, to co koledzy moi się bardzo denerwują, że ja mówię na przykład tak, ale mówię miękko i zawsze z trudnych sytuacji wychodzę, jak to się mówi, lekko. I mam zawsze, powiedzmy, czy rację, czy nie, ale wychodzi na moje. Dlaczego? Dlatego, że stosowałem inną astrologię. Nauczyłem się kilku technologii, powiedzmy, tej, o której mówię, hamburskiej, która zupełnie nie sprawdza się tutaj w Polsce i pracowałem nad tą astrologią, tak jak powiedziałem, 2 lata, ale potem dotknąłem astrologii, która jest zupełnie inną astrologią. Nie to, że inną, tą samą, tylko w inny sposób. Sposób, który uczył profesor Leszek Beres, ale chyba nie przykładał do tego wagi. Nigdy nie rozmawialiśmy, dlatego że ja poświęciłem się od kilku lat tej właśnie dziwnej astrologii, takiej, która pomaga i to dało mnie, że dzisiaj troszeczkę inaczej podchodzę do tematu. To, co właśnie mówię, interesuje mnie to, co jest tam daleko i czy wygra ta pani, czy wygra ten pan. I jeżeli wygra ten pan, to będę wiedział, co dalej. I dlatego mogłem sobie spokojnie powiedzieć, że przyjedzie do Polski, a nie pojedzie gdzieś na wykładzie w Łódzkim Domu Kultury, gdzie było mnóstwo osób. I pamiętam, jak były oburzone i w ogóle mniej więcej powiedzieli, no zobaczymy, czy pan ma rację. A dzisiaj już nie tłuką tej racji, czy ja mam rację, tylko słuchają się, przepraszam za słowo, ale jak takie coś, co mówi oui po francusku i słucha grzmotu, bo taka jest prawda. Taka jest rzeczywistość, że patrząc się w kosmogram, nie ma możliwości zmiany tego. Tylko jeżeli znamy astrologię doskonale i to też mnie utwierdziło w tym, co robił pan Walter, który był nauczycielem profesora Leszka Beresa i między innymi pana profesora Prokopiuka i jeszcze kilku osób, które nauczył wspaniałej astrologii. Oni się podzielili sobie tą astrologię na pewne działy
i kultywują do tej pory te działy. No, profesor Prokopiuk nigdy odszedł zupełnie w co innego, w gnozę, ale jednak było czuć u niego tą wielką astrologię i o tej astrologii umiał, ale nie czuł jej, tak jak profesor Leszek Weres, który pojechał potem do Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych pracował, uczył się u najwybitniejszych i tamci wpoili mu zasady, które potem on wpajał nam i odkrywał nowe czeluści tego, czego tutaj na przykład, że my dzisiaj dzięki tym technologiom wiemy więcej. Nieprawda. Te technologie były od bardzo dawna, ta psychologia była od bardzo dawna, to mamy w książce Faraon, zobaczcie co zrobiono i my nie uważając na to, podlegamy tym samym prawidłom, które tutaj ta książka dała Nobla człowiekowi, który to napisał i Faraon jest ciągle aktualny i jesteśmy teraz właśnie w tym momencie Faraona. Albo poddamy się tej iluzji, tej książki i poddamy się właśnie teraz, bo teraz w związku z tym nowiem to jest nowy rok i kalendarzowy, który jest dla nas bardzo ważny psychicznie, jak będziemy postępować, jak będziemy szli, jak będziemy rozmawiać i czy podniesiemy do słońce, do niebios, czy też spadniemy z księżycem, a prawdopodobnie lada moment będą 2 księżyce, także satelita jakiś przywędrował i będzie tutaj kursował i będzie nam czy oświetlał, czy nie oświetlał, on jest pewnie za mały, ale będzie na pewno mieszał w tym wszystkim bardzo, bo każde działanie w kosmosie, tak jak była ta flara na Merkurego gdzieś około 2000 roku, nie przypominam sobie dokładnie, ale ta największa flara, która przeszła od Słońca i zasiliła Merkurego bardzo mocno i on zmienił jakby statut całego działania i funkcji. Między innymi właśnie ta medycyna zmieniła wtedy swoje zasady. No i dzisiaj odeszło się od tej przysięgi medycznej, która jest tak szalenie ważna dla nas, dla człowieka i musimy za wszelką cenę walczyć o to wszystko, co było, bo to, co było, to nie jest to, co jest. Tutaj osoba, która wpisała, że tamto działanie jest takie, to odkrywamy na nowo. Nic nie odkrywamy. Nie jesteśmy wcale tacy odkrywczy. Jesteśmy wręcz odwrotnie. Niszczymy wszystko. Niszczymy wszystkie wynalazki, które są zdatne nam. Jesteśmy plastikowi. Plastik otacza nas, który szkodzi nam w każdym momencie. Weź sobie pomyśl tylko, dlaczego w butelkach nie jest szklanych mleko, a w plastikowych. Dlaczego to mleko kiedyś, jak tylko przyszła nie ta godzina 9 rano, to już było nie do wypicia, nadawało się na siadłe do ziemniaczków, albo na przykład mamusia mogła zrobić, czy na przykład tak jak ja robiłem ser. Serwatki nie za bardzo lubiłem, bo ją wylewałem, ale serek bardzo często jeszcze posypywałem sodą i czekałem, aż on tak lekko i potem na patelni i miałem tak zwany serek topiony, który bardzo lubiłem. Jeszcze w dodatku dokładałem do tego troszeczkę kminku i w ogóle było marzeniem, bo był serek taki, który dzisiaj o dziwo wszyscy bardzo lubią w tych bułach, które są zupełnie niezwiązane z tą samą bułą, którą ja jadłem. Ta bułka nie jest tą samą bułką, bo to już nie jest ta sama pszenica i nie jest to samo. Także jesteście zupełnie inaczej. I jeszcze wcześniej nasi dziadkowie jeszcze byli inaczej i co tu ukrywać, dzisiaj próbujemy zrobić zupełnie inaczej i ciągle obniżamy. Chociażby popatrzcie sobie na tych, którzy handlują pewnymi specyfikami i nagle mówią, że obniżasz pewien poziom i automatycznie handel wskazuje na wyższe spożycie.
czego, zastanówcie się, pomyślcie, napiszcie na dole, albo poszukajcie tego, co można obniżyć, a automatycznie więcej Wam, ja mówię w dziedzinie medycznej oczywiście, nie żadnej innej, nie szukajcie gdzieś tam, bo to też trzeba potrafić i pamiętajcie o tym, żeby Wam nie obniżono, żeby Wam IQ nie obniżono, bo będziecie mieli naprawdę wielkie problemy. Co? Co? O co? O czym on mówi? I będziemy rozmawiać jak stare szympanse, chociaż szympanse na pewno więcej wiedzą od nas, bo jeżeli je nauczymy języka migowego, czasami ta rozmowa jest. Kiedy nauczyła dziewczyna psa większej swobody myślenia, wprowadziła abstrakcję, pies dzisiaj musi brać leki psychotropowe, ponieważ egzystencja jego jest poza jego świadomością. Odebrano mu po prostu to coś, co było psem, a wprowadzono to, co jest myślą, a myśl czasami zabija. I tak z Wami kończę. Trzymajcie się. Do jutra. Ryszard Borowiecki. O tym, tak na koniec. I proszę Was, łapkujcie i piszcie jak najwięcej. Na cóż mogę powiedzieć? Zostawiam Was. Z kim? No, z Twórcą. Nic więcej. Stwórca wie, co zamierzał, a my musimy Jego się słuchać. O, lampy się zapaliły. Czy wiecie, która godzina? Nie wiem, która jest, bo nie mam zegarka, nie noszę od lat. Telefonu też nie zabrałam. Jest czas wagi i Dłada Skorpiona. I można. Wiele można. Ale to nie umiem. Do zobaczenia. Do jutra. No i trzymajcie się z Bogiem.